Cześć, witam Was Energik. W kolejnym odcinku To było grane. Nie tak dawno opowiadałem Wam o grze Alone in the Dark, która wywarła na mnie niesamowity wpływ i podobała mi się bardzo, pamiętam ją jako pierwszą grę typu survival horror. I dzisiaj mam grę ponownie nawiązującą troszkę do Alone in the Dark. Niestety gra nie zdobyła takiej samej sławy jak Alone in the Dark, a szkoda. Chociaż, tak jak mówię, gra, którą mam dzisiaj przyjemność Wam przedstawić, według mnie jest lepsza od Alone in the Dark pod wieloma względami. Tą grą jest oczywiście Ecstatica. Tak jest, Ecstatica, która powstała w firmie Psygnosis. Bardzo kultowa firma, dobrze pokazałem? Dobrze. Bardzo kultowa firma, jeżeli jesteście amigowcami, to pamiętacie tą firmę Psygnosis na pewno. Wydała ona wiele fajnych gier, m.in. Lemmingi, Destruction Derby, Discworld, Barbarian, Shadow of the Beast. Jedno z taką najbardziej chyba znanych gier, która do tej pory jest kontynuowana, no to na przykład Wipeout, albo na przykład jeszcze z takich wyścigów fajnych Roll Cage. Psygnosis, bardzo taka znana marka, znana firma, właśnie też wyprodukowała tą grę Ecstatica. Przy tworzeniu tej gry brał udział gościu, który się nazywał Andrew Spencer, był głównym game designerem Ecstatiki i gościu, muszę przyznać, że uważam go po prostu za geniusza, ponieważ gra Ecstatica o wiele lat wyprzedzała, słuchajcie, swoją epokę. Ale zacznijmy od początku. Ecstatica korzysta z dosyć unikalnego engine'u, tak zwany Ellipsoid Engine, gdzie wszystkie postacie i większość teł jest zbudowana z elips. Dla przypomnienia, w takim Alone in the Dark wszystkie postacie były zbudowane z trójkątów, przez co były takie dosyć ociosane i takie siermiężne. Natomiast Andrew Spencer wpadł na... O, coś do mnie dzwoni. Andrew Spencer wpadł na pomysł, że skoro w trójkątach postacie wyglądają na ociosane, stwórzmy wszystko w oparciu o kule i elipsy. Dosyć taki pomysł, trzeba przyznać, odważny, ale faktycznie się udał. Wszystkie elementy, które spotkamy, większość właściwie elementów w grze jest zbudowana z elips. Grafika naprawdę wygląda niesamowicie, słuchajcie. Tytuł w tamtym czasie ruszał na 486 z 8 MB RAMu, czy nawet z 4 MB RAMu. Powiem Wam, że engine użyty w Ecstatice zabił mi solidnego ćwieka, ale o tym zaraz Wam opowiem. Fabuła traktuje o jeźdźcu. W 1936 roku chyba się to dzieje, nie pamiętam dokładnie. Nieważne, 924 może. Gościu, który jedzie na koniu przez jakieś tam różne bezdroża i nagle przyjeżdża do miasteczka Tirith. Akurat skończyła mu się woda, więc zamierza wejść do tego miasteczka i napełnić swoją manierkę. Okazuje się, że miasto Tirith jest we władaniu demonów. I w tym momencie zaczyna się gra. Mało wiemy o fabule. Nie wiemy dokładnie, o co tutaj chodzi. Musimy sami odkryć, o co właściwie w tej grze chodzi i jaka jest fabuła tej gry. No mogę Wam zdradzić, że chodzi oczywiście o odbicie z rąk demonów miasteczka Tirith. Gra miała taką ciekawostkę, że w momencie, kiedy zaczynaliśmy grę, pierwsze swoje kroki większość graczy skierowało w prawą stronę do takiego małego, otwartego budynku. I w tym budynku był najcięższy boss, najcięższy potwór do zgładzenia w Ecstatice, niejaki wilkołak. I w tym momencie gra zazwyczaj się kończyła po 2 minutach, ponieważ wilkołaka bardzo ciężko było zabić. Niektórzy myśleli, że jest w ogóle nieśmiertelny. I on od razu kopał dupsko i gra się kończyła i mogliśmy zacząć od nowa. Także pewne elementy tutaj w grze w Ecstatica są naprawdę niesamowicie nowatorskie i zaraz Wam o nich opowiem. Dodam jeszcze też, że mieliśmy możliwość grania kobietą. Mogliśmy wybrać albo faceta, albo kobietę, jednakże oprócz wizerunku głównego bohatera absolutnie to się nie różniło. Niesamowite elementy w Ecstatice, które naprawdę mi się podobały i podobają mi się do dzisiaj, jest napakowanie, słuchajcie, takimi randomowymi skryptami. To jest niesamowite. Przykładowo, idziemy sobie gdzieś po wiosce i nagle napada nas wilkołak. Jest to całkowicie losowe. Nie? Może być tu, może być indziej, gdzie indziej możemy w ogóle przez całą grę tego wilkołaka nie spotkać. I teraz w momencie, kiedy nas napada, mamy dwie możliwości. Albo możemy walczyć lub uciec, gdzieś się schować i wilkołak trochę nas będzie szukał i potem pójdzie w inną część mapy. Albo
skopie nam tak dupsko, że tracimy przytomność i budzimy się, gdy nas wilkołak wiesza, słuchajcie, w jakimś lochu, na jakichś kajdanach. My się oczywiście musimy uwolnić, no i zabawa toczy się oczywiście dalej. To było niesamowite, słuchajcie, że takie rzeczy, które były totalnie, słuchajcie, losowe, zdarzały się właśnie w Ekstatyce. Innym przykładem jest na przykład pułapka takich małych gnomów, małych takich krasnoludów, które idziemy sobie spokojnie gdzieś tam po jakiejś planszy i nagle wpadamy do tej pułapki, no i te gnomy nas atakują, a my musimy się z tej pułapki wydostać. I jest to całkowicie losowe. Mogło się to zdarzyć, mogliście tego ani razu nie doświadczyć. Inną sprawą są różne takie śmieszne animacje naszej postaci, a to idąc gdzieś przewali się na przykład, bo się potknie o kamień, lub też, słuchajcie, pierwsza gra, w której to zauważyłem, postać po prostu, no jak chce jej się sikać, to odlewa się gdzieś pod murkiem. Niesamowita rzecz. Naprawdę mnóstwo takich smaczków w tej grze, które zostało zawarte. Jest to naprawdę coś świetnego. Graficznie, chociaż na początku wydawałoby się, że głupotą jest tworzyć wszystko z elips, ale powiem Wam, że postać w Ekstatyce porusza się naprawdę naturalnie, o wiele naturalniej niż Edward Carnby's a w Alone in the Dark. Tam postać porusza się jak kij w dupie, ale postać w Ekstatyce, pomimo że w tamtych czasach nie korzystano jeszcze z motion capture, porusza się naprawdę doskonale. Każda animacja, ich kroku, biegu, czy też nawet zadawania ciosów wygląda bardzo naturalnie i to wszystko jest zasługą właśnie Ellipsoid Engine. Naprawdę gra warta swojej uwagi, chociaż jest ona niesamowicie krótka. Można ją skończyć w 2-3 godzinki, oczywiście jeżeli wie się co zrobić. Kolejną ciekawostką jest to, że w grze nie mamy inwentory. Wszystkie rzeczy możemy nosić tylko we własnym ręku, więc jak łatwo obliczyć, możemy nosić tylko 2 rzeczy. Jeżeli mamy miecz w lewej ręce bądź w prawej, no to w drugiej ręce możemy nieść tylko 1 przedmiot. Wiele elementów ponadto w tej grze jest też takich, tak jak mówię, no randomowych i losowych. W jednej z takich scen, której co prawda w gameplayu nie zawarłem, ponieważ udało mi się tego uniknąć, jest czarownik, który zamienia nas, słuchajcie, w żabę i wtedy śmigamy jako żaba. I musimy dojść do takiego specjalnego budynku, gdzie jest taka gruba baba, która nas pocałuje i my z tej żaby z powrotem przemienimy się w wojownika. Takich różnych elementów jest sporo. Dodatkowo gra, słuchajcie, jest dosyć krwawa. W odróżnieniu od Alone in the Dark, Ekstatyka posiada sporo takich elementów, można powiedzieć, gory brutalnych. Oczywiście w tamtych czasach, bo dzisiaj to śmieszą. Ale znajdziemy jej postać przebitą jakąś włócznią, ukrzyżowaną głową do dołu. Ponadto jest też troszkę golizny. Znajdzie się to w lochach, gdzie będziemy szli, czy też w izbie tortur. Znajdziemy kobietę wiszącą głową do dołu z wielkimi cycami. No takie elementy, słuchajcie, też się zdarzają w Ekstatyce. To jest właśnie niesamowite, że autorzy zdecydowali się na takie rozwiązanie. Na osobną uwagę jest engine, słuchajcie. Zabił mi niesamowitego ćwieka, bo nie mogłem dojść do tego, jak, słuchajcie, ta gra została zrobiona. Na początku myślałem, że są to po prostu prerenderowane scenki, na których jest nałożony bohater. Aczkolwiek nie jest to możliwe, ponieważ bohater zbyt idealnie porusza się po tym środowisku. Mało tego, doskonale wchodzi w interakcję ze wszystkimi obiektami, więc nie mogło to być obrazkiem. Tak jak jest to w Alone in the Dark, gdzie tło było ręcznie rysowane. No, potem myślałem, że została wykorzystana sztuczka, która była w Little Big Adventure 2, czyli w momencie, kiedy wchodziliśmy do nowej lokacji, cała lokacja była od nowa jakby renderowana w komputerze i w 3D była wyświetlana, po której porusza się bohater. Ale z drugiej strony to też nie jest za bardzo możliwe, ponieważ gra działa płynnie na 486, a na takim komputerze nie dałoby rady czegoś takiego zrobić. Powiem Wam, że strasznie mnie to mierziło, jak to oni w ogóle zrobili. No i co się okazało, oni gdzieś tam na internecie szukałem odnośnie informacji o tego engine'u i znalazłem informację, że po prostu było to prerenderowane z kanałem Z, czyli z kanałem, który odpowiada za odmierzanie odległości od kamery. Bardzo ciekawy sposób i dodatkowo było oczywiście maskowanie, ponieważ właśnie tym elementem, który mnie zaciekawił odnośnie tego silnika było właśnie takie maskowanie. To znaczy, jeżeli postać szła po trawie, no to ta trawa przykrywała jej stopy. To było niesamowite. Nie można było tego zrobić, jeżeli to by były po prostu zwykłe obrazki, ponieważ postać albo by była na trawie, albo była
całkowicie za całą trawą, a tutaj właśnie im dalej szliśmy, tym inne źdźbła trawy przykrywały nasze nogi. To było niesamowite i okazało się, że było to zrobione po prostu przy użyciu masek i kanału Z. Bardzo ciekawa sprawa, wiem, że pewnie już zasnęliście, opowiadałem Wam o engine'ie, ale ciekawa sprawa, warto o tym wiedzieć. Wyszły tylko dwie gry w oparciu o Ellipsoid Engine, Ecstatica i oczywiście Ecstatica 2, która pojawi się w późniejszym terminie. Andrew Spencer rozpoczął potem pracę nad trzecią grą, Urban Decay, która działa się już w czasach teraźniejszych i można powiedzieć, że była troszkę chyba takim Maxem Payne'em mogła być. Było trochę strzelania, jakichś pościgów, uciekanie po dachach, przed helikopterami. Oczywiście no tutaj tylko opowiadam Wam z screenów, które widziałem, bo nigdy nie powstało ani żadne demo, ani filmik, jak to by mogło wyglądać. No zapowiadało się to nieźle, no ale niestety zrezygnowano z tego i tylko powstały dwie gry na tym engine'ie. Tak jak mówię, engine sporo wyprzedzał swoje czasy, właśnie za sprawą tych niesamowitych skryptów, tych różnych takich randomowych animacji, randomowych różnych wydarzeń, które się działy. Dodatkowo gra była pewnego rodzaju sandboxem, ponieważ w momencie, kiedy weszliśmy do miasta Tivik, mogliśmy się udać w dowolne miejsce. Nie było jakiegoś problemu, żeby gdzieś wejść, bo drzwi są zamknięte, czy w jakiejś lokacji, gdzie nie mogliśmy przejść. Mogliśmy dowolnie poruszać się po całym, słuchajcie, królestwie Tirich i zwiedzać wszystkie lokacje, które były dostępne od razu, od samego początku. Bardzo ciekawa sprawa. No okej, jak się prezentuje pudełko? Jak widzicie z przodu pudełko prezentuje się tak, z tyłu wygląda tak. W środku pudełka bardzo skromnie, muszę przyznać, że bardzo skromnie zostało wydane w takim białym pudełeczku. Tego typu pudełka były wydane m.in. Discworld. Tu jest informacja, że są z biodegradowalnych materiałów to pudełko jest. Może i prawda, może i nieprawda. W środku, słuchajcie, gra, która nawet nie jest w pudełku, tylko była w takiej kopertce. No i manual, który jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, plakatem. Nie za wiele można z tego manuala się dowiedzieć. Tak wygląda z jednej strony, tak wygląda z drugiej. Niewiele się można dowiedzieć odnośnie fabuły. Tak jak mówię, fabułę dowiadujemy się w momencie, kiedy znajdziemy specjalny dziennik i możemy się dowiedzieć, co tam też w tym miasteczku Tirich się stało. No, na koniec pytanie, czy grać. Kochani, warto zagrać w tą grę. Według mnie wygrywa ona z Alone in the Dark. Szkoda, że cały ten splendor spadł na Alone in the Dark, a Ecstatica została troszkę zapomniana, a według mnie ta gra zasługuje o wiele bardziej na to, żeby być docenioną grą. Mało tego, grając w nią dzisiaj, powiem Wam, że naprawdę się świetnie bawiłem i ten engine i te wszystkie animacje, które się spotyka na swojej drodze, po prostu wrzucają banana na gębę, ponieważ z jednej strony miało być mrocznie, ponuro i krwawo, a z drugiej jest taka troszkę groteska. Można powiedzieć, że gra jest taką typową makabreską, że komiksowe postacie zbudowane z kul, no jakby mocno kontrastują z całym tym klimatem grozy i tego całego różnych krwawych rytuałów, które w mieście Tirich się odbywały. Jak najbardziej Wam polecam, edycja Abandonware 20 MB, można ściągnąć z internetu, wrzucić na DOSBoxa i sprawdzić. Pamiętajcie, że gra działa w niskiej rozdzielczości 320x240. Dopiero Ecstatica 2 dostała podwyższoną rozdzielczość, gdzie można było już grać w 640x480. Ale o Ecstatice 2 dowiecie się następnym razem. Także zapraszam Was do zapoznania się z Ecstaticą, kamieniem milowym, grą, która wyprzedzała swoje czasy o parę dobrych lat. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć!